Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dziś zajmiemy się po prostu czymś tak bardzo popularnym, czym jest zgaga, a właściwie tym, co stosujemy sobie teraz na tą zgagę. Nad tym trzeba się troszeczkę pochylić, ponieważ wiele ludzi niestety posiada taką zgagę. Ja kiedyś też coś takiego miałem. I mamy szereg różnych możliwości dostępnych. Niestety większość ludzi po prostu idzie na łatwiznę i kupuje coś sobie na zgagę, co jest ogólnie dostępne. Można to znaleźć w różnych marketach, można to znaleźć na stacjach benzynowych. Wszędzie tak, jak gdyby to była po prostu buteleczka wody. Jednak nikt tak naprawdę nie zastanawia się nad konsekwencjami stosowania tego, a konsekwencje są tu naprawdę sporo i naprawdę bardzo dużo ryzykujemy, używając takich różnych dziwnych substancji, które tak naprawdę działają może tylko i wyłącznie na chwileczkę i przede wszystkim maskują nam symptom, ale nie usuwają przyczyny danego problemu. Bardzo często są też przepisywane przy refluksie, coś takiego, co też występuje, ale wcale to tutaj praktycznie nie pomaga ogólnie, a wręcz powiedziałbym, że chyba jeszcze nawet i pogarsza całą sytuację. Dlaczego? To Wam teraz wszystko po kolei wytłumaczę, ponieważ szereg efektów, które niosą ze sobą różnego rodzaju właśnie takie środki, jest naprawdę przeogromny. Przede wszystkim mamy za mało magnezu, przez to, że wcinamy sobie takie tableteczki różne czy inne środki, niestety, ale absorbujemy dużo mniej magnezu do naszego organizmu. Magnez jest praktycznie że esencjalnym składnikiem w naszym organizmie i bez niego po prostu nie da się funkcjonować. Nasze mięśnie zaczynają drgać, powieka może nam latać i tak dalej, i tak dalej. Niesie to naprawdę bardzo poważny szereg konsekwencji za sobą, ponieważ od razu za tym mamy problem z wchłanianiem wapna. Tak, moi drodzy, również wapń zaczyna się bardzo źle wchłaniać wtedy, ponieważ żołądek jest niedokwaszony w momencie, kiedy coś takiego stosujemy, ponieważ nasz żołądek automatycznie zostaje odkwaszony, lub też działa to bezpośrednio na pompę protonową, czyli po prostu zmniejsza się wytwarzanie soku żołądkowego. Skoro zmniejsza się produkcja soku żołądkowego, jak masz wtedy w tym momencie trawić? No ogólnie praktycznie, że nie trawisz. Dlatego właśnie są takie niedobory tego wszystkiego. Niektórzy nawet zalecają, aby podczas stosowania takich środków suplementować wapń i witaminę D3 oraz jeszcze oczywiście do tego K2, MK7, ponieważ to też by było tutaj bardzo wskazane. Przez to właśnie, że obniża nam to wchłanianie już i magnezu i jeszcze tego, no i magnez oczywiście też by trzeba było suplementować. Jednak większość ludzi nawet nie wie, że na większości tych środków jest wyraźnie napisane, że wolno to stosować 14 dni i tylko 3 razy w roku, nie dłużej. Czyli możesz sobie 3 takie kuracje zrobić 3 razy w roku i nie dłużej. Po więcej piszą, że trzeba konsultować z lekarzem i tutaj powinny być robione badania na poziom tych wszystkich składników. Dodatkowo ryzykujesz tym, że będziesz mieć ogromny niedobór witaminy B12, co niestety bardzo często się dzieje, ponieważ kiedy żołądek jest odkwaszony, przestajesz absorbować witaminę B12 ze swojego pożywienia, niestety. I tu bardzo dużo osób, którzy stosowali takie środki i tak dalej, no niestety, ale mieli bardzo mocno obniżony poziom B12, a co niesie ze sobą konsekwencje już poważnych skutków neurologicznych, ponieważ za to jest witamina B12 odpowiedzialna, dziwne zachowania, złe nastroje, niekontrolowane drgania mięśni, tego typu rzeczy, nietrzymanie moczu, nawet zazdrość u ludzi bardzo często się pojawia, którzy po prostu mają za mało B12. To też jest jeden z takich symptomów, ale o B12 już sobie kiedyś rozmawialiśmy, także taki film już na ten temat był. Następną konsekwencją jest tego, że w badaniach, które robiono, nawet do 42% zwiększało się ryzyko złamania kości. Również biodra. Po stosowaniu dłuższy czas właśnie takich różnego rodzaju substancji na zgagę. Też 42%
zwiększa nam się ogromnie też ryzyko osteoporozy. I tu właśnie bardzo często mamy te przykłady człowieka, który idzie, przewrócił się, no i stwierdza się u niego złamane biodro. Jednak większość ludzi nie bierze nawet tego na myśl, że to biodro mogło się właśnie podczas tego iścia złamać, tego chodzenia i dlatego się przewróciłeś. Tak się bardzo często dzieje. Jednak tu się mówi, a no złamał biodro, bo się przewrócił. Ale tak naprawdę to biodro się złamało już podczas chodzenia. I dopiero później się przewrócił. Także jest to spora konsekwencja. I pamiętajcie, że nasze zęby to też są kości. Czyli 42%. To macie jakoś połowę zębów mniej. Używając takich różnych specyfików przez dłuższy czas. Kolejną rzeczą to jest anemia, która z takich rzeczy również może bardzo szybko wynikać, ponieważ przez to, że żołądek jest niedokwaszony, oczywiście nie wchłaniamy czego? Żelaza. Bardzo źle się wchłania żelazo i wtedy bardzo często może dochodzić do anemii. Do 16% zwiększa się ryzyko zawału serca, które również zaobserwowano przy różnych badaniach, że u ludzi, którzy byli na przykład zażywali takie środki przy refluksie przez dłuższy czas, bo tam się to wtedy zaleca przez dłuższy czas, to niestety, ale o 16% wzrosły tutaj zawały serca u tych ludzi, którzy to stosowali. I dlaczego nie ma to praktycznie sensu stosowania tego przy refluksie? A może nawet jeszcze i to pogorszyć. Ponieważ przy refluksie mamy to tak zwane kwaśne cofanie się pokarmu. Zwieracz do końca się nie zwiera. Bardzo często przyczyną tego jest tutaj żołądek, który jest niedokwaszony. O tym też już kiedyś wam robiłem taki film z Gaga i tak dalej. Zalinkuję go tam tutaj u góry, żebyście widzieli. Na ekranie będziecie go mieli. I kiedy żołądek jest niedokwaszony, po prostu nie dochodzi sygnał do zwieracza, zwieracz się nie domyka w żołądku, no i tam to buzuje, wszystko idzie do góry. Teraz co się dzieje, kiedy zaczynamy brać takie różne specyfiki na zgagę? Odkwaszamy żołądek. Treść nie jest już kwaśna tego żołądka, więc to dalej sobie tutaj chlapie wszystko, ale już nie jest kwaśne. Koncern zarobił, pacjent zadowolony, ale czy tak naprawdę zadowolony? Ponieważ problem nie został wykluczony niestety i dalej jest. Nawet się jeszcze bardziej pogarsza, ponieważ ze względu na to, że żołądek jest niedokwaszony, jedzenie nie jest dobrze trawione, zaczynają się różnego rodzaju procesy fermentacji w środku w tym żołądku, przez co gazy jeszcze bardziej napierają na ścianki żołądka, przez co jeszcze bardziej się ten zwieracz rozwiera. No i tak możemy to w kółko latami. Dopóki nam się biodro nie złamie. A pewnie to później tak, powie, że inna przyczyna. Przewróciłeś się. Twój pech. Także tu jest cały szereg mechanizmów, ale myśleliście, że to już koniec? Nie, to jeszcze nie koniec. Zwiększa się również ryzyko przeróżnych infekcji. Dlaczego? Ponieważ żołądek nie jest dokwaszony, a żołądek stanowi barierę. Podczas jedzenia zjadamy różnego rodzaju bakterie. I bardzo często rozwijają się tutaj infekcje Clostridium, tak zwanego, takiej bakterii. Ponieważ nie ma kwasu w żołądku. I co ma te bakterie tam zatrzymać i zlikwidować? No nic, bo woda ich nie zatrzyma. One się będą śmiały, bardzo fajnie rozmnażały i będą miały super imprezkę w twoim żołądku. Co za tym od razu dalej idzie, te wszystkie bakterie przesuwają się do twojego jelita i tak dalej, zmieniając ci całkowicie florę jelitową. Tu bardzo często ludzie, którzy stosują takie odkwaszacze na zgagę, cierpią na SIBO. SIBO to jest patogenna flora bakteryjna, która się rozwinęła w jelicie cienkim. I właśnie wtedy mamy wzdęty brzuch, mamy biegunki, niedobrze nam, mamy bóle brzucha i tak dalej. Cały czas, gdy tylko coś zjemy, chodzimy z takim balonem, ponieważ brzuch od razu nam pęcznieje niesamowicie. To jest SIBO. To jest bardzo negatywna flora bakteryjna, mikrobiom bakteryjny, który się po prostu rozwinął w naszych jelitach, w tym przypadku akurat w jelicie cienkim. I tutaj bardzo często dochodzi do takich sytuacji, że nam właśnie się rozwija patogenna flora w jelitach, który byśmy tam w sumie nie chcieli. Od razu idąc za tym, kiedy nam jeszcze coś takiego rozwinie,
no to bardzo często za tym idzie też nieszczelne jelito, a to już jest prosta droga do autoimmunologii. Jak gdyby autostrada z takim wielkim znakiem autoimmunologia, jedziemy. Już lepiej się po prostu bardziej nie da. I mamy jeszcze na dodatek z drugiej strony cały szereg witamin, minerałów i tak dalej, których nie będziemy dokładnie wchłaniać, ponieważ my nie trawimy. Nasze jedzenie leży tylko sobie w wodzie i po prostu idzie dalej. Nie jest rozkładane przez kwas żołądkowy, przez co po prostu nie jest wchłaniane, więc brakuje nam dodatkowych jeszcze tych substancji. Mamy jeszcze nieszczelne jelito, mamy patogenną florę jelitową, ten mikrobiom. No czego chcieć więcej? Tak mówię, prosta autostrada. Jedziemy do autoimmunologii. Tak niestety po prostu się bardzo często dzieje przy tym wszystkim. Przy odrobinie pecha możemy jeszcze dostać zapalenia jelit, sporych biegunek, tego typu rzeczy. Szczególnie kiedy właśnie niechciane bakterie, które powinny być zatrzymane, przedostaną się do jelit, no to wtedy mamy biegunki gwarantowane. Także takie są, moi drodzy, konsekwencje stosowania takich różnych dziwacznych rzeczy. A wystarczy praktycznie tylko i wyłącznie zmienić swoją dietę. Kiedy wykluczymy produkty przetworzone, które są mocno przerobione, czyli jakieś gotowe dania, tego typu rzeczy. Oczywiście może nie wszystkie, między nimi na pewno są jakieś jeszcze, które są dobre, bo można czasem znaleźć coś, co jest dobre, a pomimo, że jest przetworzone, bo nie ma takiego składu z taką chemią, tylko może tam ma tak minimalnie tego w środku nałożone, więc da się czasem coś takiego znaleźć, ale kiedy będziemy to notorycznie stosować, bardzo często słodycze, czyli wszystkiego rodzaju ciasteczka, czekolady i tak dalej, a czekolada jeszcze ma w sobie coś takiego, że osłabia właśnie ten zwieracz żołądkowy, także przy refluksie czekolada, tak samo kawa i tak dalej, to może tutaj stwarzać jeszcze problemy dodatkowo z tym wszystkim. No, to będziemy mieli na pewno problemy ze zgagą. U mnie też były, tak jak wam wtedy mówiłem w tym filmie, wystarczyło zmienić po prostu jedzenie i same znikły. Ale kiedy próbowałem wrócić i sobie znowu podjeść coś słodkiego, uj, zaraz było z powrotem. To była dosłownie chwila, moment i mieliśmy to z powrotem. Także tak to wszystko wygląda. Można skorzystać oczywiście też z różnych naturalnych środków. Jednym jest na przykład ocet jabłkowy, 1 czy 2 małe łyżeczki do pół szklanki wody, przepić sobie. Oczywiście, no kiedy żołądek jest podrażniony, no to nie jest to najlepsza opcja, żeby go jeszcze bardziej rozdrażnić octem. Więc najpierw trzeba było to zapalenie troszeczkę zlikwidować tutaj w tym wszystkim. Tu bardzo fajnie z pomocą przychodzi nam na przykład siemię lniane. Zaparzyć, zamoczyć, robią się takie glutki z siemienia lnianego, wypić i po prostu to bardzo fajnie chroni tutaj nasz żołądek, ponieważ to są tam te wszystkie substancje śluzowe, które bardzo fajnie oddziałują na śluzówkę żołądkową. Później mamy rumianek, możemy sobie pić tą herbatkę z tego rumianku. Też bardzo fajnie to działa, nawet poleżeć sobie na każdej stronie, z jednym boku, drugim boku, na plecach, na brzuchu, żeby ten rumianek ze wszystkich stron ładnie miał dojście do tego całego żołądku, żeby po prostu wyciszyć też te zapalenia, bo zgaga, kiedy już piecze, no to już jest przeważnie zapalenie, niestety jakieś tam w żołądku, jakieś podrażnienie, jakieś nadżerki już się zdarzają, wtedy to już bardzo boli. Jednorazowo, kiedy coś tam tylko tego, a nic nie boli, no to jeszcze nie ma takich podrażnień, ale no później już są, ponieważ no jest to dość irytujące dla tych błąd śluzowych, kiedy to się tam przelewa, ponieważ ten zwieracz powinien być cały czas zamknięty, kiedy skończymy jeść, a niestety tak do końca nie jest. Niektórzy ratują się też migdałami podczas takiej zgagi, sobie parę zjeść. Niektórzy ratują się też mlekiem, ale takim prawdziwym mlekiem, nie tym mlekopodobnym napojem, który jest pasteryzowany, bo to już nie ma nic wspólnego z mlekiem, tylko takim, wiecie, surowym mlekiem, prosto od rolnika, czy w niektórych mlekomatach coś takiego też jest, że jest to po prostu mleko surowe i tak dalej, które nie jest tam przerobione. Gorzkie rzeczy jeszcze też bardzo fajnie by było sobie jeść. Tutaj mamy na przykład piołun, mały listek piołunu sobie porzuć. Mamy jeszcze korzeń goryczki do tego. To są wszystko takie gorzkie rzeczy. Wiecie, kiedyś mieliśmy dużo gorzkich rzeczy. Grejpfruty były bardzo gorzkie, jednak no ludzie nie chcą gorzkich rzeczy. A to wszystko jest w naszym organizmie potrzebne. Wszystko jest równowaga. Musi być gorzkie, słodkie, kwaśne, solone i tak dalej, i tak dalej. To musi być zachowana równowaga między tymi smakami.
co wiedzą też bardzo mocno na zachodzie właśnie, tam takie kraje orientalne, że tak powiem, tam to jest bardzo mocno zachowane, czy też Ayurveda na przykład, tam pilnują, żeby ze wszystkiego było po prostu ze wszystkim, no. Liście mniszka też można sobie zjadać. No teraz będzie już troszeczkę ciężko je tam znaleźć, bo już mamy, wiecie, no już zima, zaczął nas nawet śnieg padać, także no z tym mniszkiem to już teraz będzie ciężko, żeby go znaleźć, ale no są różne inne gorzkie rzeczy, które też można z tego skorzystać, które pomogą nam po prostu dokwasić nasz żołądek, bo tylko i wyłącznie gorzki smak pomaga dokwasić nasz żołądek. Także miejcie to na uwadze, jeżeli stosujecie takie fajne rzeczy, żeby się po prostu zastanowić, czy na pewno warto, bo to jest tylko maskowanie symptomu, ale nie usunięcie przyczyny. Przyczyna leży na talerzu, a tam od tego się wszystko zaczyna. Dlaczego jest zgaga, co mogę na swoim własnym przypadku potwierdzić, bo ja miałem takie zgagi, że nie potrafiłem w nocy nawet spać, tylko musiałem na pół siedząco rzeczywiście spać i nawet nie spałem, bo to była jedna wielka męczarnia, jak się już zaczęło, bo i bóle ciągły mi aż tu i nie wiadomo co jeszcze. To jest moja prawa strona, bo nagrywam odbiciem luszczanym, także wy widzicie odwrotnie, także to jest moja prawa strona, bo mi to zawsze na prawą stronę ciągło, z tyłu pod łopatkę i tak dalej. Takie promieniujące bóle to szły właśnie typowo od zgagi, chociaż one były bardzo podobne do problemów z wątrobą, ale to nie były problemy z wątrobą, tylko to była typowa zgaga, niestety. Także swoje wycierpiałem i coś wiem na ten temat. I tylko i wyłącznie zmiana diety, od razu ulga. Praktycznie po 2-3 dniach mijało. Lub post, tylko post wodny. Co chwilkę szklaneczka wody, co godzinę szklaneczka wody. Bardzo fajnie też działa. Błaga oczyścić cały organizm, wszystko. Także metod jest naprawdę tyle. Także wystarczy tylko z nich skorzystać. Ja wam życzę wszystkim miłego dzionka. Pamiętajcie o konkursie, który tutaj trwa, bo to już są naprawdę ostatnie dni tego konkursu, gdzie można z tym skorzystać. Wszystkie produkty, które biorą udział w tym konkursie, znajdziecie w opisie tego filmu. Jeżeli coś teraz stamtąd chcecie sobie jeszcze zakupić, to pamiętajcie, żeby wpisać konkurs z szamanem i koniecznie do 24 grudnia w komentarzach tutaj nam wrzucić jakąś fajną historię na temat produktu, który kupiliście. Może to być jakaś fajna, śmieszna historia, cokolwiek wam przyjdzie do głowy. My najlepszą historię będziemy 24 grudnia już wybierać i ten ktoś otrzyma bon na 15 000 złotych do tego sklepu, gdzie będzie mógł sobie kupić co tylko będzie chcieć. Także życzę wam miłego dzionka, trzymajcie się, hej!